Cześć, w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Ci nasz samochód. Jest to Toyota 4Runner z 2020 roku. Niestety podczas naszego ostatniego offroadu przydzwoniliśmy dosyć sporo w element, który jest dość słabym punktem w zawieszeniu Toyoty. Ale mamy na to rozwiązanie. Będzie ono wymagało trochę cięcia, spawania, tak więc będzie ciekawie. Dodatkowo zakupiliśmy parę akcesoriów i musimy wymyślić, gdzie je zamontować, bo w Toyocie i na niej jest coraz mniej miejsca. Tak więc bierzemy się do pracy. A jeszcze jedna ważna rzecz, po zamontowaniu zabierzemy Was gdzieś w jakieś ładniejsze miejsce i opowiemy wszystko o naszym samochodzie. Co zmodyfikowaliśmy, co ucięliśmy, co dodaliśmy, tak więc będzie to pełny obraz naszego auta. W pierwszej kolejności musimy naprawić nasze uszkodzenie. Udało nam się zakupić dwa takie oto wzmocnienia. Są one wykonane ze stali 5 mm. Trzeba je teraz tylko tam dopasować i przyspawać. Tak więc bierzemy się do roboty. Następnie musimy odłączyć wahacz, ale tak na mój chłopski rozum, jeżeli odłączymy wahacz, to w tym momencie most napędowy może się trochę przesunąć. Dlatego użyjemy sobie pasa transportowego i przymocujemy gdzieś, żeby nie uciekł nam do tyłu. Tak więc działamy. Przy okazji pozdrawiam Adama Krakowskiego, który zawsze mi pomagał i zawsze dawał mi dobre rady, jeżeli chodzi o spawanie. Dziękuję. Jestem wykończony. Praca, która miała zająć około 1,5 godziny, zajęła mi praktycznie 6. Nie było łatwo, ponieważ ta część, w którą uderzyliśmy, była dosyć mocno powyginana i trzeba było dosyć dużo szlifować. Aby dopasować te nowe wzmocnienia, trzeba było dosyć mocno zmodyfikować, ale się udało. Mieliśmy trochę szczęścia i na Facebook Market udało nam się zakupić używane traction balls w świetnej cenie. Oryginalne płyty Max Tracks to wytrzymałe, fakturowane panele umieszczane pod kołami, które pomagają wydostać pojazd z błota, piasku, śniegu lub luźnego żwiru. Tak się składa, że mamy jeszcze trochę miejsca na dachu i tam je właśnie zamontujemy. Ok, wygląda na to, że tu będziemy mogli zamontować bordy. Wystarczy rozsunąć te dwie skrzynie Pelikana i dać montaż na środku. 3,5 incza. Przechodzimy do montażu dodatkowych gaśnicy, ważny element bezpieczeństwa. W garażu miałem niepotrzebny kawałek aluminium, wykonałem szynę montażową. Ona będzie zamontowana pod siedzeniem kierowcy. Do tego damy szybkozłączkę, quick release mount i gaśnica przyjdzie tutaj. Taki zestaw będziemy montować. Teraz mały test, jak szybko możemy wyjąć gaśnicę. To było ekstremalnie szybko, jestem bardzo zadowolony z tej modyfikacji, a teraz przenieśmy się gdzieś w lepsze miejsce. Okej, jesteśmy w zdecydowanie lepszej scenerii, więc Marek może opowiedzieć Wam więcej o naszym aucie. Ok, zaczynamy od opon, które moim zdaniem są najważniejsze podczas modyfikowania samochodu. Zdecydowaliśmy się na opony Mickey Thompson, Baja Boss All Terrain. Zdecydowanie są to świetne opony, bardzo polecamy. Rozmiar, który my posiadamy, jest to 315×70 na felgach 17. Felgi pochodzą z firmy Method. Mają specjalny system bed grip, który zapobiega zsuwaniu się opony podczas jazdy z mocno opuszczonym powietrzem. Na wielu technicznych szlakach opuszczenie powietrza z opony jest wymagane i wręcz zalecane z uwagi na to, że opona ma wtedy większą przyczepność i łatwiej pokonuje się wszelkie techniczne elementy. Dodatkowo, gdy droga jest wyboista i trzęsie, opuszczone powietrze poprawia komfort jazdy. Jeżeli chodzi o zawieszenie, zdecydowaliśmy się na firmę Oldman Emu. Jest to model BP51. Świetne zawieszenie, bardzo polecamy.
Kolejnym bardzo ważnym elementem jest zabezpieczenie podwozia samochodu i tu skorzystaliśmy z firmy CBI, która oferuje kompletny system specjalnych płyt, które zabezpieczają najważniejsze elementy w podwoziu. Oprócz tego kompletnego systemu zdecydowaliśmy się na zakup dodatkowej osłony na bak paliwa, aby być po prostu bardziej spokojnym. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o płyty. Są one wykonane z aluminium o grubości 6 mm. Zdecydowaliśmy się na model aluminiowy z uwagi na to, że są dużo lżejsze od stalowych i pomimo, że stalowe są bardziej mocne, to do tego co my robimy, aluminiowe w zupełności nam wystarczają. Teraz przejdziemy do przodu samochodu, gdzie pokażemy Wam nasz zderzak. Nasz przedni zderzak wykonany jest w całości ze stali i pochodzi z firmy C4. W oryginale wygląda on nieco inaczej, ponieważ ma tu wycięcie na całe jedno długie światło. Nasz model Toyoty w 2020 roku otrzymał safety system i czujnik niestety był dokładnie w tym miejscu. Modyfikacja nie była aż taka trudna, ponieważ zdecydowałem się zakupić dwa mniejsze światła po bokach, które w zupełności wystarczą. Na środku dospawałem element, do którego przykręciłem ten czujnik i działa świetnie. Jeżeli chodzi o światła, zdecydowaliśmy się na światła firmy Baha Design. Są to modele S8, Squadron, to są te kwadratowe, i S2, te malutkie. Zderzak ten przystosowany jest również do zamontowania wyciągarki, którą posiadamy. Zdecydowaliśmy się na linę syntetyczną. Ostatnia modyfikacja, która była wykonana w tym zderzaku, to zainstalowanie przedniej kamery. Montaż był ciekawy. Jeżeli chodzi o tył naszego samochodu, też został całkowicie zmodyfikowany. Mamy stalowy tylny zderzak. Historia tego zderzaka jest taka, że zaprojektowałem i wykonałem go ja sam. Przy okazji chciałbym tu jeszcze raz pozdrowić Adama Karkowskiego, który dawał mi nieraz lekcje spawania na odległość. Przydały się. Zderzak ten składa się z dwóch otwieranych skrzydeł. Otwiera się następująco. Cała konstrukcja została wykonana tak, aby zaoszczędzić na wadze. Z tej strony na skrzydle mamy zamontowane karnistry. Jeden to jest na paliwo, drugi na wodę. Są one osadzone w montażu z firmy CBI. Jest to jedyna rzecz, której ja nie wykonałem w tym zderzaku. Tutaj mamy ulubioną rzecz Moniki. Jest to mobilny prysznic o pojemności 4 galony. Po naszej prawej stronie mamy oczywiście nasze koło zapasowe oraz stolik, który wykorzystujemy przy kempingu. Dodatkowo zamontowałem tutaj jeszcze dwa światła, które pomagają przy cofaniu. Drabinka, która nam pomaga wchodzić na dach. Zaraz tam wejdziemy i pokażemy, co tam się znajduje. Jest ona wykonana z aluminium, super mocna, super lekka. Niestety nie pamiętam firmy, jedynie pamiętam to, że firma pochodziła z Kanady. Na naszym dachu znajduje się parę rzeczy, z których dosyć często korzystamy. Mieliście okazję wcześniej zobaczyć, jak montowaliśmy nasze trackboardy. Dodatkowo oprócz nich są dwie skrzynie Pelikana, które są de facto do transportu broni, ale my przewozimy w nich ubrania. Z przodu znajduje się panel słoneczny, który zasila nasze baterie. Zapomnieliśmy powiedzieć jeszcze o dwóch małych rzeczach. Wszystkie te akcesoria, o których mówiliśmy przed chwilą, znajdują się na bagażniku dachowym, który również wykonałem sam. Tutaj mamy montaż, który również wykonałem sam. Jest to płyta aluminiowa, do której montujemy nasz diesel heater. Sprawdza się świetnie podczas zimowych wypadów, ale o tym powiemy w innym odcinku. Z przodu samochodu jeszcze mamy snorkel i nie jest on stworzony do pokonywania głębokiej wody. Jego zadanie jest doprowadzenie czystego powietrza do silnika, jako że często jeździmy po pustyni. Kurz, który zbiera się naokoło koła, zawsze wlatywał do środka. W chwili obecnej pozbyliśmy się tego problemu, ponieważ świeże powietrze wlatuje bezpośrednio tutaj u góry i mamy pewność, że filtr nie jest bardzo szybko zabrudzony. Zapomnieliśmy o jeszcze jednej rzeczy, są to rock sliders, bardzo ważny element, są również one z firmy CBI. Podstawowy zakup, jeżeli myślisz o jakimkolwiek offroadzie. Tak więc była to krótka prezentacja naszego samochodu i wszystkich modyfikacji, które w nim wykonaliśmy. Nie zgłębialiśmy się we wszystkie szczegóły, między innymi w temat organizacji spania wewnątrz samochodu, ale platforma, na której śpimy, przejdzie jeszcze kilka ulepszeń i wtedy zrobimy dodatkowy film. Dokładnie. To, co możemy jeszcze powiedzieć, to po 6 latach użytkowania tego samochodu oboje wręcz go kochamy. Jasne, i dzięki niemu dotarliśmy do miejsc, o których tylko czytaliśmy albo marzyliśmy.
Dokładnie i dlatego też teraz odpaliliśmy kanał YouTube, aby móc się z Wami tymi wszystkimi pięknymi miejscami podzielić. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie do nas lub zostawcie komentarz pod filmem. Postaramy się odpowiedzieć na każde z nich. Samochód jest już przygotowany do aktualnego sezonu i już niedługo jedziemy do stanu Utah, gdzie będziemy kręcić nowy materiał. Tak więc do zobaczenia wkrótce. Hejka! Po 6 latach użytku. Już tam nie pompuj. A co mamy mówić? Tu jest napisane. Jeżeli chodzi... nie. Takie płyty... O, czekaj, coś nacisnąłem. Ach, ja to wiem. Ja jak gadam, po prostu mam pustkę w głowie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli